Poznajcie Kubę. Mam troszeczkę ponad 1600 skoków w takim kombinezonie. Nie istnieją takie tunele powietrza. To wszystko to jest abstrakcja. Cześć, tu Łukasz z kanału Prometeusze Namacalna Nauka. Jeśli jeszcze nie widziałeś filmików, gdzie krytycznie oceniam wady i zalety fizyki w grze Spider-Man 2 na PS5, to gorąco zapraszam do obejrzenia. Wyjaśniam tam m.in. rzeczywistą fizykę wiatru, korzystając z mojego piekarnika i zamrażalnika, a także inne kwestie związane z fizyką. Link zostawiam w opisie. Ach, i oczywiście dzięki wielkie Kuba za poświęcony czas i że zdradziłeś nam tyle sekretów latania na wingsuitach. Zaczynajmy. Chciałbym sobie zacząć skakać na takim wingsuicie, nie mając żadnego doświadczenia w przebywaniu w powietrzu, skakaniu na spadochronach czy coś w tym stylu, to co bym potrzebował zrobić? Musiałbyś się najpierw wyszkolić w skokach na skoczka spadochronowego. Przyjść na szkolenie, które jest wyjątkowo krótkie. Nie wiem, jakie masz wyobrażenie, ale przy dobrej pogodzie, bo pogoda jest w tym wszystkim ważna, jak się trafi dłuższy weekend, to ukończysz szkolenie. Oczywiście będziesz miał kilka skoków tylko i jakąś teorię i to dopiero będzie początek przygody, ale ukończysz szkolenie i jako uczeń skoczek będziesz skakał. Jak dobijesz do 50 skoków, będziesz mógł zdawać na pierwsze i najważniejsze uprawnienie, które zrobi z ciebie skoczka samodzielnego. Potem jak będziesz miał 200 skoków, to możesz się zgłosić do kogoś na kurs, na przeszkolenie do skoków w wingsuicie. I mając 200 skoków, może się zacząć twoja przygoda w wingsuicie. Okej, czyli wtedy mogę już sobie samemu latać. Tak. To tak na pierwszy rzut oka, jak byś ocenił realistyczność tego typu latania? Znaczy na wstępie mówimy o Spider-Manie, więc to sama ta koncepcja z realizmem tak średnio. I jako, że mówimy o Spider-Manie, to tutaj wiele rzeczy przejdzie. Jeśli chodzi o samo latanie, w przypadku napędu jakiegoś do zrobienia. Ci goście z Dubaju, wydaje mi się, że są najbardziej zbliżeni do tego sposobu przemieszczania się w przestrzeni, ponieważ oni mają możliwość lotu do góry i długiego lotu w poziomie. Okej, czyli chcesz powiedzieć, że te skrzydełka Spidermana, które on tam ma w swoim kombinezonie, one są po prostu za małe i to przez to nie działa? W skokach spadochronowych te skrzydełka, które widzisz tutaj na Spider-Manie, jest coś takiego. To są skrzydełka dla kamerzystów. Kamerzyści stosują je po to, żeby zwiększyć zakres prędkości i komfort. Mają takie specjalne bluzy z kawałkami materiału mniej więcej od łokcia do biodra. I korzystają z tego. Ludzie skaczą regularnie z tym, co tutaj widzimy, że Spider-Man ma pod pachami. Natomiast zupełnie w innym celu. Absolutnie te skrzydełka nie umożliwiają przemieszczania się w poziomie w taki sposób, jaki widzimy tutaj. To co robi Spider-Man w tej grze, to jest abstrakcja. Żeby coś takiego dokonać, potrzebny byłby napęd, a te skrzydełka, które on ma pod pachami, w żaden sposób nie poprawiają jego aerodynamiki. Okej, rozumiem. No to bardzo ciekawe. W tej grze są te takie tunele aerodynamiczne. To jak byś ocenił realność właśnie tego typu tuneli? A co te tunele oznaczają? No te tunele oznaczają, że można sobie w nie wskoczyć postacią i ta postać po prostu jakoś z wiatrem sobie sunie w powietrzu. Aha, czyli to one powiedzmy podpowiadają ruch powietrza, z którego korzysta ta postać? Tak. O to chodzi? To jest informacja dla gracza, że no można tam wskoczyć i po prostu on będzie tam sam leciał. Rozumiem. To generalnie w praktyce na wingsuicie to jakby szukacie takich tuneli powietrza? Nie. Nie, bo nie istnieją takie tunele powietrza. W mieście oczywiście jest ruch powietrza i jest przeciąg, czasem nawet duży,
ale wiesz, nic takiego. Żeby utrzymać ruch bez utraty wysokości w poziomie, to taki wingsuit musi się napędzić i musi lecieć z prędkością około 200 km na godzinę w poziomie postępową. Także gdybyś napotkał taki wiatr, miałbyś szansę. Okej. Czyli raczej nie polegałbyś na jakichś tunelach powietrznych, tylko po prostu na posiadaniu dużej prędkości samemu i odpowiedniego kombinezonu, tak? Gdybym chciał się przemieszczać tak jak on, Mhm. to liczyłbym na napęd tak naprawdę. Jeśli Okej. chciałbym to robić w wingsuicie, to Mhm. liczyłbym na napęd. On czasami wykonuje te takie obroty w powietrzu, jak jakoś mu się kończy ta prędkość czy coś w tym stylu. Mhm. To jest też coś, co się robi w praktyce, czy to jest po prostu znowu jakaś abstrakcja twórców? Znaczy, jeśli chodzi o obrót mający jakkolwiek pomóc pod względem aerodynamicznym, no to absolutnie nie. Każdy ruch, który jest odstępstwem od jakiejś optymalnej, w miarę możliwości doskonałej pozycji, to jest opór powietrza. Wytracenie prędkości, strata energii, więc absolutnie nie. Okej. Gdyby ta postać, gdyby Spider-Man chciał wykorzystać ruch powietrza, aerodynamikę, swoją prędkość, to on byłby nieruchomy, napięty, nie byłoby żadnego luzu i w miarę możliwości nie ruszałby się. A każdy ruch to byłby opór powietrza, który by go spowalniał i zmniejszał jego zasięg, zmniejszał jego prędkość i możliwości przemieszczania się. No tak, ma to sens. Jak on po prostu wykonuje ten obrót, no to ustawia się tą dużą powierzchnią swojego ciała do kierunku ruchu, więc wtedy duży opór się pojawia. Dokładnie. Faktycznie. Tam jest pokazane, jak ten wiatr leci w pewną stronę, no i ten Spider-Man sobie wskakuje do tego tunelu, no i leci razem z wiatrem. To jestem sobie w stanie jakoś jeszcze wyobrazić, że to jest w miarę okej, ale potem widać ten wiatr, który płynie w jedną stronę i no w grze można sobie wskakiwać w dowolną stronę do tego tunelu powietrznego. No to rozumiem, że jeżeli by się na takich skrzydełkach czy wingsuicie wskoczyło do takiego wiatru, który wieje w jedną stronę, no to ten wiatr nas pociągnie w tą stronę, w którą wieje. Tak, w zasadzie tak. Generalnie to tak jak liść na wietrze. Ten wiatr go zdominuje. Wrażenie mam, że w tej grze to nie ma znaczenia, czy to pod wiatr, czy z wiatrem chyba. No nie ma właśnie znaczenia. Po prostu tylko się wskoczy w ten tunel, który gdzieś tam w jakąś jedną stronę wieje, to zawsze się będzie szybowało z taką samą prędkością. Zastanawiam się, co to są te takie charakterystyczne ślady ciągnące się od jego dłoni. Okej, widzę. Faktycznie. Mhm. I zastanawiam się, czy oni w grze nie tłumaczą tego jakiegoś rodzaju napędem. Na przykład. Wiesz co, jak tak sobie pomyślę o tym, to może tu po prostu chodzić o taki zabieg czysto artystyczny, żeby jakoś udynamicznić tą animację. Prawdopodobnie o to chodzi, bo w grze tam nie ma nic, że on tam ma jakiś ten właśnie napęd czy coś w tym stylu, który mówi, że raczej powinien mieć, żeby to było realistyczne. Tak, to myślę, że to jest tylko taki zabieg artystyczny. Ale tak, to ciekawą rzecz zauważyłeś. No więc widzisz, ja się aż tak bardzo na tych wingsuitach nie znam, więc raczej ty to zauważyłeś, bo się na tym znasz i właśnie o to w tym chodzi. Kiedy on skacze z jakiejś góry.
Teraz zwróć uwagę, on rozkłada tego wingsuita. Oczywiście to tak nie działa. Trzeba mieć wingsuita gotowego, już założonego na siebie. To nie jest kawałek kurtki, który się naciąga. I on spada. Jest cały czas utrata wysokości. To jest coś, co zawsze ma miejsce w przypadku wingsuita. Nie zdarzy się tak, że wingsuit wyskoczy i wyląduje na poziomie wyższym niż ten, z którego skakał. Bo niezbędne dla niego jest zamiana tej wysokości na prędkość. Chwilowo może polecieć do góry, ale nie tak jak Spider-Man. Natomiast tutaj jest o tyle realistycznie, że ten bohater cały czas leci w dół. Do przodu, ale jest ta utrata wysokości. I teraz natomiast zwróć uwagę, on jest dosyć wyluzowany w trakcie tego spadania. Ma zgięte nogi, ma zgięte ręce, dużo balansuje. Wingsuit stara się być sztywny, płaski, cały wyprostowany, szczególnie w takich okolicznościach, kiedy chce polecieć jak najdalej, kiedy chce lecieć jak najefektywniej. Także taki wyluzowany styl, zgięte nogi, zgięte ręce, to nie jest technika, jakiej się używa, to nie jest poprawna technika, ale tu jest o tyle realistyczna scena, że jest utrata wysokości, jest przemieszczenie w poziomie. Nie jestem pewien, jak on wyląduje, ale chyba nie skorzysta ze spadochronu. Nie. Tam można się po prostu w dowolnym momencie przyczepić linką do ziemi i on po prostu wytraca całą prędkość bez problemu. Mhm. I wszystko było dosyć realistycznie, dopóki widać było utratę wysokości i zbliżanie się do ziemi. W momencie, w którym on zaczął sobie po prostu lewitować i przemieszczać się do przodu, wingsuit tak nie działa. Okej, czyli zawsze jest ten jakiś powolny spadek do dołu. Czasem szybciej w dół, czasem wolniej. Im szybciej lecimy do przodu, tym wolniej możemy lecieć w dół. Tak, czyli po prostu wtedy jest ta większa siła aerodynamiczna, która nas utrzymuje. Tutaj widać, że na pewno te skrzydełka, które on tam ma pod pachami, są dużo większe. Tak. A to myślisz, że to jest trochę bardziej realistyczne, czy Nie. też? Nie, to wszystko to jest abstrakcja. Nie da się tego w żaden sposób porównać to fizycznie, aerodynamicznie nie ma szansy się zadziać, tak jak to przedstawiałem tutaj. Aha. Tak naprawdę kwestie wingsuitów, ogólnie lotnictwo, aerodynamika w filmach akcji zwykle nie jest przedstawiana realistycznie. Są ważniejsze rzeczy niż jakiś realizm albo niuanse, które zauważy osoba, która się na tym zna, a większość osób nie zauważy. Dlatego też nawet w filmach, gdzie naprawdę ludzie, kaskaderzy czy sportowcy skakali w wingsuitach i są w tych filmach wykorzystane nagrania prawdziwych skoków, to one i tak montowane są w ten sposób, że odległości przebywane, że prędkości, że czas lotu są nieosiągalne, nierealne. Tu bym zwrócił uwagę na scenę w którychś Transformersach. Była taka scena, gdzie cały oddział za pomocą wingsuita przedostawał się gdzieś tam w jakiś rejon walk. Wiem, że do tego skoki były robione, zdaje się, w Dubaju i to były skoki w prawdziwych wingsuitach z kamerzystami i naprawdę robili te przeloty, natomiast montaż w filmie to była dosyć duża fantazja, długi lot, dużo rzeczy się tam działo, które tak naprawdę przy locie w prawdziwym wingsuicie nie byłoby na to czasu albo to byłoby niezasadne. Okej. Czyli to jest często po prostu taka kwestia trochę umowna, te sceny aerodynamiczne, tak? W filmach tak. W filmach tak.
większość osób się na tym nie zna. Większość osób, wiem, że ludzie nie mają wątpliwości, czy my skacząc w wingsuitach w ogóle używamy spadochronów. Oczywiście w wingsuitie się nie ląduje celowo. No, były takie przypadki w kartony. Jeden kaskader wylądował celowo, nie korzystając ze spadochronu. Zdarzały się wypadki base jumperów, gdzie oni lądowali gdzieś tam w lesie, w krzakach bez otwarcia spadochronu i przeżywali. Natomiast docelowo my zawsze mamy spadochron na plecach i zawsze z niego korzystamy. I zawsze lądujemy pod spadochronem. Wingsuit to jest tylko przemieszczanie się przez nawet większość trwania skoku, ale potem zawsze jest etap otwarcia spadochronu, więc przede wszystkim każda scena, która wiąże się, w której ktoś używa wingsuita i ląduje w nim, stając, nie wiem, na nogi, czy nawet gdzieś tam się turlając, jest nierealna. Po prostu by się odbił, wylądował tam 200 metrów dalej, jako bardziej plamka, powiedzmy. Okej. No to już teraz dużo lepiej rozumiem. Interesuje Cię jakiś aspekt fizyki czy matematyki, który dostrzegłeś i nie do końca go rozumiesz? Daj znać w komentarzu. Odpisuję na każdy komentarz. Subscribe and become a Phoenix.